Witajcie na Sycylii! So high, feet on the ground, but I still get by. Hej! Hej, Jesteśmy właśnie w Santo Stefano. odebraliśmy już akt notarialny. Poważne rzeczy. No i teraz musimy podpisać umowę na prąd. Zdecydowaliśmy się, że chyba jednak podpiszemy tą umowę. Wolelibyśmy tego nie robić, co prawda, ale no, za dużo mamy tych takich grubych robót, żeby teraz ciągnąć na panelach. To znaczy teraz Teraz nie ma takiego problemu. 100% wystarczają. No nie, mieliśmy jeden dzień blackoutu. Jeden dzień, bo padał deszcz, ale ogólnie ten nasz Alpower z tymi panelami super się sprawdził, ale problem jest inny, że jak przyjedziemy jesienią, czyli październik, listopad i będziemy chcieli troszeczkę popracować, to wtedy słońca jest mniej, dzień jest krótszy i boimy się, że będziemy mieć problem. No. Więc chyba się skończy tak, że po prostu musimy podpisać. podpiszemy umowę, zastanowimy się później co dalej, no ale w tej sytuacji dla nas to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. No jak już mamy akt notarialny, to też musimy podjechać do gminy, podpisać dokumenty, muszą nam wyliczyć podatek, trzeba wyznaczyć tari, także no te gorsze, mniej przyjemne Dokładnie, rzeczy. te wszystkie podatkowe sprawy musimy ogarnąć. Dobra, lecimy. Jeżeli Santo Stefano, to oczywiście Bar da Franco. Właśnie tam zmierzamy na szybką kawkę i małe lody dla dziewczyn. Chociaż ja może dzisiaj skuszę się na lody, bo to są moje ulubione lody. Jak widzicie, pogoda jest piękna, całe miasteczko jest mega klimatyczne, jest mnóstwo tych ceramicznych elementów dekoracyjnych, bo całe miasteczko właśnie słynie z ceramiki i z tych typowo sycylijskich wzorów. Wróciliśmy już do domu, zdecydowaliśmy się na podpisanie, tak jak wam mówiliśmy, tego prądu i taki chcieliśmy być cwaniaki, żeby pójść samemu i ogarnąć. Na szczęście akurat umówiliśmy się z naszą przyjaciółką Moniką, która ogromnie nam pomaga w tej naszej przygodzie i bardzo dobrze się stało, bo bez niej no nic byśmy nie załatwili. O ile wydaje mi się, że dogadalibyśmy się z panią w firmie energetycznej. Natomiast problem jest taki, żeby tu cokolwiek załatwić, trzeba mieć numer włoski i tutaj Monika użyczyła nam swojego numeru, ale wiecie, no teoretycznie człowiek by pomyślał, okej, dobra, nie mam numeru włoskiego, no to idę do sklepu, kupuję numer, rejestruję i mam. I tu pojawia się coś, czego ja bym się kompletnie nie spodziewała, bo tutaj, żeby założyć włoski numer, żeby kupić numer, zarejestrować go na siebie, trzeba mieć włoski numer. Powiem wam, nie wiem jak to wyjaśnić, uzasadnić, ja nie mam pojęcia jak kto to wymyślił, ale tak, żeby kupić i zarejestrować sobie włoski numer tutaj, trzeba mieć włoski numer. Myślę, że to jest jakoś tam do ogarnięcia, jak się trafi na osobę życzliwą, że ona gdzieś tam użyczy swojego numeru i gdzieś to zarejestruje i tam wpyka do systemu i będzie wszystko ok. No ale tak, no trzeba mieć włoski numer, żeby mieć numer. No trzeba mieć oczywiście dokument tożsamości, trzeba mieć codice fiscale, także no tych formalności, żeby gdzieś tutaj posiadać tą włoską kartę, no jest sporo, co jest dla mnie dosyć dziwne, no ale dobra, może jestem trochę oderwana od włoskich reali, no jeszcze się wszystkiego uczymy, ale nic. Pani powiedziała nam, że na prąd będziemy czekać od 5 do 7 dni roboczych, natomiast prąd tak naprawdę może się pojawić tak naprawdę w ciągu godziny, więc liczę, że nas dotyczyć będzie ta pierwsza opcja. My mamy o tyle łatwiej, że licznik w domu jest, podpisywaliśmy teraz umowę jakby nie nową, jakby nie ustalaliśmy tych parametrów wszystkich od nowa, tylko jakby kontynuowaliśmy umowę tego poprzedniego właściciela. On miał bardzo jakąś małą moc
podłączoną tutaj do domu, no bo z tego po prostu nie korzystał. Dlatego czekamy, aż włączą nam prąd w domu i wtedy jedziemy jeszcze raz do firmy. My akurat podpisujemy w Enelu i wtedy zmieniamy sobie tą moc przyłączeniową na wyższą. Wszystko jest zdalnie, nikt do nas nie przyjeżdża, właśnie dlatego, że mamy już licznik, więc nie musimy czekać na panów, którzy by nam zakładali ten licznik, co jest dużym ułatwieniem, bo słyszałam o sytuacjach, że czeka się długo, panowie się umawiają, potem przekładają, tak naprawdę z godziny na godzinę, w sensie na przykład jesteście umówieni za 2 tygodnie, a godzinę przed umówionym spotkaniem ktoś dzwoni, że o nie, jednak dzisiaj to nie, może za tydzień, ale to są, wiecie, takie opowieści z drugiej ręki, nie mamy takich doświadczeń, na szczęście tutaj nie będziemy tego sprawdzali, także czekamy po prostu na podłączenie prądu, dam wam znać, ile to trwało. Dobra, nic, a teraz zabieramy się do porządkowania dalej, bo tak naprawdę no, mamy tutaj co robić i sprzątania, wycinania, ogarniania mamy sporo. Dobra, lecimy. Witajcie. Podłączyliśmy prąd. Nastąpiło to wczoraj w nocy, dlatego już nie zdążyliśmy nagrać. No i teraz musimy pomontować takie najzwyklejsze oprawki. Mam takie bardzo proste oprawki budowlane. Już w niektórych miejscach prąd mamy, czyli w łazience, bo akurat tam jakaś lampka została, natomiast taką zwykłą jakiś klosz taki stary zamontowałem w kuchni, teraz zamontuję w przedpokoju, zamontuję w pokoju, no i będziemy mieć już wszędzie światło. Dlaczego w ogóle się zdecydowaliśmy? Zdecydowaliśmy się z kilku powodów. Okazało się, że ten licznik, który tutaj był, nie wymagał nawet przyjechania elektryków, czyli prąd nie był podłączony 2 lata i uruchomili nam go zdalnie. Poza tym nie kosztowało nas to ani złotówki, to podłączenie mówię, w sensie, bo ponieważ jakby cała instalacja była, jaka ona tam jest, to już nie będę tego komentował, no nie ma nigdzie uziemień, nie ma nic, to jest najstarsza, taka bez żadnych po prostu zabezpieczeń instalacja, więc na pewno ta instalacja będzie wymagała w całości wymiany, no ale to już myślę, że to nastąpi nie wcześniej niż za rok, no bo tak jak wiecie, tutaj wszędzie będą musieli być włoscy technicy, i tak dalej, więc jak już będziemy na tym etapie, to oczywiście będziemy wam pokazywać. Natomiast podłączenie takie najprostsze w tym momencie umożliwi nam funkcjonowanie tutaj na czas remontu. Pomontujemy sobie wszędzie takie oświetlenie, pomontujemy sobie takie gniazdka, nawet chyba 2 czy 3 są takie coś troszkę ale takie budowlane. Raz, żebyśmy mogli tutaj funkcjonować. 2, żeby to po prostu, no żeby jakiś taki minimum komfortu jednak był. My powiem wam, że radziliśmy sobie. Nawet jesteśmy zadowoleni z dzieci, bo one też nie narzekały, radziły sobie na tym off-gridzie. Ładowaliśmy się z magazynów. 2 razy nam brakło prądu, dlatego że padał deszcz i nie było słońca, ale ogólnie było całkiem spoko. Trzeba powiedzieć, że ten nasz magazyn Alpowersa, obydwa magazyny i panele bardzo dobrze się sprawdzają i takie słoneczne dni do normalnego funkcjonowania jak najbardziej wystarcza. Przy używaniu takim bardziej intensywniejszym przy budowlance, no to już może być problem, ale do normalnego użytkowania jak najbardziej ok. Dobra, podłączę tutaj teraz, oczywiście zasilanie mam wyłączone, podłączę tutaj prąd i będziemy mogli po kolei, element po elemencie. Troszeczkę mnie to dziwi, że pościągali te stare punkty, ponieważ nie sądzę, żeby oni do czegokolwiek chyba że nie wiem, do jakiejś szopy albo czegoś, można by to po prostu wykorzystać, ale w ogóle, że się komuś chciało to wyciągać, to jest dla mnie dość dziwne, no ale chciało się komuś wyciągnął, trudno. No my teraz przez to mamy trochę roboty, żeby to zamontować, tak? Zaraz tutaj podłączymy i będziemy wam pokazywać nasze nowe oświetlenie. Dobra, śmichy, chichy, ale... Dobra, teraz Basia niestety musi się nabiegać, bo teraz trzeba włączyć, sprawdzić. Mamy zamontowane tutaj, zamontowane w tej naszej prowizorycznej kuchni.
Jeszcze nam został pokój, ale chyba jeszcze jakąś oprawkę mam, także sprawdzimy te dwa punkty, jak będą działać, podłączymy trzeci. No i co? I będziemy już mieć takie minimum jakby do funkcjonowania. Będziemy mogli dalej się produkować. Ok, działa, więc zostały nam jeszcze dwa pomieszczenia, czyli tutaj ten pokój, tamten pokój. Dobrze, bo akurat zostało mi jeszcze dwie oprawki, więc idealnie jak zamontujemy, to będziemy mieć we wszystkich pomieszczeniach na parterze, więc wszelkie jakieś takie wstępne prace, które będziemy chcieli wykonywać, będziemy mogli robić. No i co? I bardzo nas to cieszy, bo to jest jakaś taka cegiełka minimalna do przodu. Oczywiście nie są to w żaden sposób rozwiązania docelowe, ale takie tymczasowe rozwiązania też są ważne. Ok, tutaj się znajduje ten nasz licznik, o którym mówiliśmy. Teraz już mamy prąd. Dlaczego tak długo walczyliśmy z tym, czy zakładać ten prąd, czy nie? Bo jest problem taki, że są duże opłaty stałe, w sensie duże, czyli około 100 zł miesięcznie jest kosztów stałych za licznik. No i wiecie, o tyle o ile w Polsce, jeśli człowiek mieszka normalnie, no to wiadomo, że ponosi te opłaty, choć w Polsce są one przynajmniej 2 razy niższe. Natomiast tutaj, no to tak wahaliśmy się, co robić, no bo to jednak będziemy tutaj 2-3 miesiące w roku, no może w niektórych momentach 4, a będziemy musieli płacić opłaty stałe co miesiąc. Ale jak sobie to wszystko przeanalizowaliśmy, przemyśleliśmy, stwierdziliśmy, że kurczę, ciężko nam będzie, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, a głównie w tym okresie jesienno-zimowym zamierzamy remontować, żeby nam wystarczyło prądu z tych naszych przenośnych magazynów z Alpowersa po prostu na cały remont. Bo co innego jest do zwykłego funkcjonowania, to spokojnie wystarcza, a co innego do prac remontowych. I tak jak tutaj włączyliśmy wiertarkę, młot, betoniarkę, to się nagle okazywało, że tego prądu bardzo szybko ubywało. No a my będziemy tego prądu głównie używać wtedy, kiedy będzie chłodniej, kiedy pogoda będzie bardziej sprzyjała pracy, więc stwierdziliśmy, że no nie ma sensu się tu zażynać o te parę stówek czy parę tysięcy i kombinować, i podłączyliśmy po prostu ten prąd i ten prąd już mamy. Czy docelowo chcielibyśmy korzystać bardziej z energii słonecznej, która tu jest dostępna w zasadzie praktycznie przez cały rok? Pewnie tak. Czy to będzie miało sens i czy to się uda? To wszystko się okaże. Natomiast na razie podłączyliśmy prąd, żeby sobie zwiększyć ten komfort, a żeby przede wszystkim ułatwić sobie te prace remontowe. Także działa to w ten sposób. W ogóle troszeczkę inny system jest niż w Polsce. Licznik energii jest inteligentny. W ogóle nikt tu nie przyjechał, żeby go włączyć, czyli włączyli go zdalnie. Po podpisaniu umowy włączyli go już tak naprawdę tego samego dnia w nocy, więc bardzo szybko. No instalacja tutaj jest przestarzała, bo tutaj w zasadzie jest tylko jedno zabezpieczenie takie przy liczniku i tutaj poza tym zabezpieczeń za bardzo nie ma. No ale na nasze potrzeby na tą chwilę musi to wystarczyć. Aha, w ogóle takie śmieszne, dziwne rzeczy, które w Polsce nie występują, jeśli chodzi o przyłącze energii elektrycznej. Jeśli nie zapłacicie rachunku, obniżają Wam moc przyłączeniową o 80%. I podobnie jest w tym momencie, jak teraz przyłączyliśmy prąd, mimo że my jeszcze żadnego rachunku nie dostaliśmy, to moc przyłączeniowa jest też drastycznie obniżona chyba do 1,5 kW. I my musimy dopiero teraz po podaniu mocy jeszcze raz podjechać do firmy, w tym wypadku Enel, i oni nam muszą tą moc przyłączeniową zwiększyć. Na razie ten 1,5 kW nam wystarcza, bo to używamy tylko do oświetlenia, ale te 1,5 kW to nawet nie wystarczy do tego, żeby sobie zrobić kawę, bo czajnik elektryczny już
ma większą moc i no, czajnik już tego po prostu nie wytrzyma i wywali zabezpieczenie, więc no jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, sprytne. No też jeśli chodzi o to podłączenie zdalne, to też bardzo fajna sprawa, bo nikt nie musiał tutaj przyjeżdżać, po prostu podłączyli, jest. No i tyle. No to co? Teraz możemy otwierać nowe fronty robót. Wszystko, co oczywiście możemy, to Wam pokazujemy. Na takie grubsze tematy remontowe to musicie jeszcze trochę poczekać. Nawet dłużej niż trochę, bo wiecie, że te wszystkie grubsze tematy wymagają wszystkich pozwoleń i tak dalej, więc to wszystko potrwa. Natomiast takie jakieś prace przygotowawcze, ogrodowe, to co możemy zrobić, takie prace naprawcze, to oczywiście będziemy na bieżąco pokazywać. Tu jeszcze szybki rzut oka na dzisiejszy widok. Co ciekawe, ten widok zmienia się w zależności od kaprysu morza, bo dzisiaj, jak widzicie, bardzo ładnie widać wyspy. Wczoraj wieczorem widać było dosłownie światła miast na Wyspach Liparyjskich. A taka podpowiedź dla tych, co nas szukają na mapie. Natomiast no, zdarza się, że nie widać tutaj na horyzoncie nic. Także dzisiaj mamy zupełnie inny widok z tarasu. I oczywiście Grażynka. No, Grażynka też jest. Grażynka również korzysta z naszego basenu, że jej to pasuje. Czasem napisaliście, że najlepiej byłoby wywalić ten dom i postawić nowy. Jeśli byłaby taka możliwość, co jest bardzo trudne, opowiadaliśmy o tym w poprzednich filmach, najpierw trzeba by zgodę na wyburzenie tego domu, to by kosztowało kilka tysięcy euro, trwałoby kilka miesięcy, później trzeba by wydać kilka tysięcy euro, jak nie kilkanaście, na zgodę na wybudowanie tutaj nowego domu, co nie jest też takie proste, czyli cała ta procedura samych pozwoleń kosztowałaby na pewno grubo ponad 20 tysięcy euro, ale jeśli byśmy się zdecydowali na takie rozwiązanie, to na pewno, jeśli byśmy taki dom budowali, stanąłby on tutaj. Tu jest najfajniejszy widok na morze, widać większość wysp liparyjskich stąd. Nasz dom obecnie stoi dość dobrze, bo też pytaliście o to, pisaliście kilka razy, że z jednej strony mamy sąsiada. Tak, mamy z jednej strony sąsiadów, bardzo fajną, taką starszą parkę, starsze małżeństwo, takie w zasadzie już koło 80 obydwoje. Opowiemy pewnie więcej w następnym filmie, ale to też, że dom jest tam, a nie gdzie indziej, ma to swoje minusy, bo jest powiedzmy bliżej sąsiadów, więc jakieś odgłosy słychać i tak dalej, ale z drugiej strony jest dużo bezpieczniej, bo sąsiedzi mają oko jednak. Nasza sąsiadka mówi, żebym jej takie małe cancello zbudował, taką małą bramkę i ona będzie do nas przychodzić. Może to rzeczywiście kiedyś zrobimy, bo to szczególnie, wiecie, jak nas nie ma i jak ktoś ma na to oko, to jest lepiej. Oczywiście my będziemy nieruchomość zabezpieczać. W najbliższym czasie będziemy budować taki system monitoringu. To też Wam pokażemy. Ale wracając do meritum, jeśli miałby stanąć dom, stanąłby on tutaj. Jeśli mielibyśmy kiedyś coś budować, jakiś mniejszy domek gościnny, cokolwiek, nie planujemy w ogóle w tym momencie, ale jeśli byśmy coś takiego chcieli robić, ten domek stanąłby tutaj. Jest daleko od wszystkiego, za nami jest piękny las, ten z dębu korkowego, tak, przed nami piękny widok na morze, niezakłócony praktycznie niczym, super to wygląda. No i co jeszcze najważniejsza rzecz, tu praktycznie nie ma już drzew, więc praktycznie nie trzeba by nic wycinać. Nie wiem, może jedną jakąś małą oliwkę, a poza tym no nie ma tu nic, więc nawet nic nie trzeba by wycinać, żeby tutaj domek zbudować. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Do naszej działki są w zasadzie 3 dojazdy. Na dole, na środku i u góry. I docelowo będziemy korzystać z tego wjazdu górnego, bo on jest najszybciej skomunikowany z drogą główną, ale będziemy chcieli wykonać pozostałe
pozostałe wjazdy. Próbowaliśmy nawet tutaj przez Subito kupić jakieś używane bramy, ale jest z tym dość duży problem. W Polsce jest o wiele łatwiej, więc prawdopodobnie po prostu jak będziemy tu jechać i będziemy mieć większy transport, to wrzucimy sobie z 2 czy 3 takie bramki używane w Polsce, które kupimy, których u nas jest łatwo i tanio można takie bramy kupić. Kupimy i pomontujemy przy najbliższym przyjeździe po to, żeby mieć możliwość wjazdu z kilku różnych miejsc, bo to jest bardzo wielki plus tej działki, że ona ma dostęp w wielu miejscach do drogi asfaltowej. Ok, to ja już się nagadałem, to teraz może Wy napiszcie, czy bardziej Wam się podoba tutaj ten widok, czy bardziej Wam się podoba widok z tarasu. Zasada jest w ogóle taka, że im wyżej, tym ten widok jest taki bardziej spektakularny, a z kolei im bliżej morza, tym jest on szerszy, więc to też zależy. Są różne opcje. Tutaj jest ten widok ładny, duży, bardzo szeroki na morze, ale jest taki, wiecie, bardziej horyzontalny. Natomiast im wyżej patrzycie na to morze z góry, więc to wiele zależy też od preferencji. Tu on jest taki troszeczkę, powiedziałbym, taki bajkowy, wydaje mi się, bardzo ładny. Też bardzo ładny jest ten dąb korkowy tam na środku. Później będziemy chcieli Wam go pokazać, bo tam jest ten jeden z ukrytych zbiorników. To w ogóle wygląda jak w jakimś magicznym lesie, ale o tych zbiornikach pewnie kiedyś jeszcze nagramy więcej materiałów, ale to jak będzie czas, wszystko po kolei. I tak ciągle podejmujemy nowe decyzje, planujemy kolejne prace i otwieramy nowe fronty robót. A to dopiero początek naszej sycylijskiej przygody. Na dzisiaj Wam dziękuję i liczę, że widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli chcecie nas wesprzeć, pamiętajcie, żeby polubić ten film. No i do zobaczenia. Buziaki. Pa!